Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj omówimy właśnie go JJRC C8812 lub na AliExpress bardziej pod nazwą Drift Tank. Prezentuje się tak na opakowaniu. Z drugiej strony mamy ciekawsze informacje, ponieważ mamy do wyboru albo szary, albo pustynny. Ja wziąłem Grey jako szary, ponieważ tutaj jest to opisane jako Grey, natomiast na stronie internetowej na AliExpress Grey występuje jako German Grey. Chyba wiem, od czego jest nazwa niemiecka szarość. Okej, mamy oczywiście pilot. Pokazali, jak wsadzają baterię. Mało ciekawych informacji. Oczywiście pudełko poobijane. Autko wyjąłem wcześniej, ponieważ jest nieźle zabezpieczone, żeby nic mu nie było. Proszę bardzo, jakie piękności. Tak ciągle mówię autko. To jest tak naprawdę transporter. Wóz gąsienicowy. Nie czepiajcie się, jak będę mówił autko, dobra? Rozumiemy, o co chodzi. I po wyjęciu z opakowania prezentuje się naprawdę miło. Plastik jest taki solidny. Normalnie jak w tym driftowozie, który jako pierwszy recenzowałem. Mamy zawieszenie gąsienicowe. Tutaj te napinacze są ruchome. Zawieszenie pracuje. Tylko że ono pracuje tak, że nie wyłapuje nierówności. Zobaczcie, jak ono się odbija. To zawieszenie pracuje, tak jak mówiłem, tylko że co to jest za praca? To jest praca jak w ZUS-ie, że tak naprawdę nic nie robisz. Jak kupicie ten samochodzik, to polecam sprawdzić, czy gąsienica jest na swoim miejscu, ponieważ może nie być w tych rowkach, w kółkach, tylko albo tutaj, albo za. I jak dostajemy to autko, to nie zawsze można to wyłapać. A nie będzie się dobrze kręciło. Fajnie, że tutaj też jest ten element naciągacza metalowy. To jest oprócz śrubek jedyna metalowa rzecz. Patrzcie, jak świetnie się ugina. No, pewnie jakby przywalił od boku, to by się to ładnie zamortyzowało. I u mnie nie wiem, czy to w każdym autku, ale zobaczcie na ten ostatni. Bije się dość ciężko, a z drugiej strony chodzi. Więc coś tu chyba zawiodło. Zdecydowanie jest inaczej po dwóch stronach. Mamy tak, możliwość otwarcia drzwi z dwóch stron, proszę bardzo. Normalnie, chciałem powiedzieć nie topesz, ale do tej pory to stwierdzenie może się źle kojarzyć. 4-osobowy. To naprawdę prezentuje się pięknie, tylko tutaj trzeba kliknąć, żeby domknąć. Tylko jak taki wóz chcemy podnieść, to gdzie byśmy za niego złapali? Tutaj? No niewygodnie. Tutaj? Już lepiej, ale średnio. Nie wiem jak wy, ja łapię go tutaj. Jak go złapię tu i podniosę, to się otwierają drzwi. Nie wiem, czy kiedykolwiek wejdzie mi w nawyk, żeby go złapać inaczej, podnosić. Może kiedyś to mi się uda. Mamy wycieraczkę, która wygląda tak, że chciałby się ją poruszyć, posprawdzać jak to chodzi, ale nie. Proszę Państwa, to jest przyczepione na dziurki, na bolce. Tego nie ruszymy. Bądź na miejscu. Tyłeczek też jest piękny. Mamy lampy tutaj pasek, który się świeci, zaraz pokażemy. Tylko przejdziemy na dół i załadujemy baterię. Przepraszam, nie baterię, tylko akumulator. Mamy nasz akumulator. Normalnie karbonowy.
przy okazji Wam pokażę, co do tego mamy. Do oczywiście ładowania akumulatora jest kabelek. Oczywiście z takim dziwnym wejściem, jak to w chińskich zabawkach bywa. Również tutaj są pod tym lekko przezroczystym materiałem są diody. Jeżeli miga się czerwona i zielona, to trwa ładowanie. Jak się świeci zielona, to znaczy, że już jest naładowane. Podłączamy tutaj drugą część do albo komputera, albo do ładowarki do telefonu. Powiem Wam szczerze, że jak widzę takie rzeczy z Chin i mam to podpinać do komputera, to mam obawy, bo nie wiem, co tam jest w środku dokładnie, więc wolę to podłączać po prostu do ładowarki telefonicznej. Jeszcze dwie istotne rzeczy. To autko waha się w cenach od 180 zł do 211 zł. Najtaniej właśnie je znalazłem za 180. Link, gdzie je kupiłem oraz na tą chwilę to było najtaniej, podaję Wam w opisie oczywiście. To jest też link afiliacyjny, więc jak z niego skorzystacie, to będę miał pieniądze na kolejne takie samochodziki, żeby Wam je pokazać. Przechodzimy do pilota i niestety w pilocie, żeby włożyć baterię, trzeba odkręcić śrubki. Ale żeby też te baterie się trzymały, trzeba tą śrubkę zakręcić. Bardzo tego nie lubię, bo często zmieniam baterię w tych wszystkich pilotach. W sensie przekładam z jednego pilota do drugiego, bo nie lubię, jak bateria jest w środku na dłużej. Dodamy paluszki A razy 2. Baterie w pilocie załadowane i pilot jest słabej jakości. No niestety, żaden pilot jeszcze w autku sterowanym mnie nie zachwycił. Jest gorszy niż ten, który był w Overmaxie. Overmax 2. Pokażę Wam zdjęcie, jak on wyglądał. Robiłem jego recenzję. Czy to w pięknym driftowozie od LD. Jest też strasznie prosty. Uruchamiamy go przyciskając ten przycisk. Ok. Teraz samochodzik. Również przyciskając, ale tym razem tutaj. I proszę bardzo. Już światełka nie migają, szybko się sparował. Ładowarka na boczek. Szybko się sparował, bez żadnych problemów. I tak, co my tu dużo mamy? Tylko przód, tył. Kręcimy na boki. Sterowanie jest proporcjonalne. Naprzód. Ok. Czy to skręty, czy to przód, tył jest proporcjonalnie. Dużym barierem jest to, że tutaj mamy oświetlenie. Możemy klikać pojedynczo i się zmieniają iluminacje w tym pasku LEDowym. Wreszcie świateł, tak jak jest tutaj z przodu, czy tutaj z tyłu. A ciekawe, czy się zmienia jak... Ok. To się po prostu ciągle świeci, nie ma stop ani nic. Ciągle jest tak samo. To tak, tylko w tym pasku góry się zmienia oświetlenie. O, teraz pokażę Wam najbardziej bajeranckie chyba. O, to jest najbardziej bajeranckie oświetlenie, jakie znalazłem, że taka tęcza, normalnie RGB, czyli to może jest samochodzik gamingowy. Jak przytrzymamy ten przycisk, to pasek u góry się wyłącza również, a nie, tylko pasek u góry się wyłącza, nie było tematu. Jak przytrzymamy go ponownie, to znów się uruchamia z tym ustawieniem, które było ostatnie. Jeżeli całkowicie wyłączymy samochodzik, to ten pasek się resetuje i zaczyna się od białego koloru. Również byłem w szoku, że to jest wzorowane
na realnym pojeździe gąsienicowym. Myślałem, że to jest po prostu jakiś wymysł, ale takie coś istnieje. To teraz przejdziemy na testy, jak to jeździ. Najpierw na podłogę, a później w teren. Wyrywny! O. Powiem wam, że strasznie dziwnie się tym steruje. Nie tak jak standardowo autkiem, że prawo-lewo, tylko no niby też jest prawo-lewo skręca, tylko przez tę gąsienicę to pokażę z bliska. To, jak skręcamy w jedną stronę, to jedna gąsienica idzie do przodu, druga do tyłu. I na odwrót. I to podczas jazdy naprawdę zmienia dużo. Ups. O nie, widać mi orzechy. Jak widzicie, z naszego samochodziku można zrobić UFO, ale dopiero jak się jedzie, to może tak szybko skręcać, bo tak to powoli na to idzie. A, jedzie. No. Oczywiście nie jest to zalecane, bo autko nie ma żadnej klasy wodoodporności. Po takiej grubej trawie? Jestem bardzo zaskoczony. O. No i tyle. Na kopca kreta. Takie? Pewnie. Nie wiem, czy pamiętacie testy z Overmaxa. To on tutaj po niczym nie mógł jeździć. A ten? Proszę bardzo, jak ładnie kica. Okej? Widzisz, jak obracam, co się dzieje? Okej, coś się gorzej kręci. Coś kręci się i strzela. Pewnie się tyle błocka napchało, że to nie jeździ już tak dobrze. Ale na końcu zobaczymy. Bo sterować się nim da dalej. No coś pięknego. O, na cebulki jadę. Au. Ale się wywalił. No,
Chyba trochę przesadziłem z tymi testami. Ale jeżeli on to przetrwa, to stanę się fanem tego pojazdu. Zaczęło go trochę znosić na jedną stronę, gdzie tutaj chyba tak nie zrobił takiego ufoka, nie wiem. Coś pięknego. Uwielbiam to auto. Okej. Wracamy po testach. Jak widzicie, no trochę zaszalałem. No nie powinienem jeździć po takim błocku, ale testy to testy. Miałem go umyć prosto po powrocie, od razu po powrocie, ale jak wiadomo, plany się zmieniają. Zawieszenie chodzi. Tylko niektóre... O, teleskopy się O, ten się porządnie zaciął. Zobaczcie, w ogóle się nie rusza. No. Ciekawe, jak bardzo go odratujemy. To. Zabieram się za czyszczenie, a później podsumowanie. Pełne czyszczenie przedstawię w osobnym nagraniu, do którego umieszczę link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Ponieważ proces rozkładania, czyszczenia i składania zajął mi 2 godziny, a zdaję sobie sprawę, że nie każdego może to interesować. Natomiast teraz przedstawię kluczowe momenty potrzebne do podsumowania. W środku było zaskakująco czysto. Testowaliśmy go na błocie, wodzie, długiej trawie, żwirze. Myślałem, że po takich testach elektronika będzie do czyszczenia, a tu nic. Po odkręceniu serca pojazdu okazało się, że niestety woda się przedostała. Wniosek. Po testach na wodzie lepiej rozkręcić pojazd, bo później woda nie ma jak się wydostać. W pojeździe mamy 2 silniki. Mniejszy odpowiada za skręcanie, a większy za jazdę w przód i w tył. Są to standardowe silniczki modelarskie, które niestety nie mają żadnych oznaczeń. Zapewne zastosowanie 2 różnych silników jest jednym z powodów utrudniających przyzwyczajenie się do sterowania EV3. Zaskakujące również było to, że w amortyzatorach nie było brudu, a na pewno pracowały podczas testów, ponieważ było widać, że plastikowe elementy ocierały o siebie. Oczywiście nie mogłem powstrzymać się od drobnych poprawek, takich jak smarowanie amortyzatorów i innych ruchomych elementów. Natomiast kiedyś będę musiał nagrać osobny odcinek o modyfikacjach, ponieważ jest tutaj dużo możliwości. Podsumowując ten pojazd, jestem nim zachwycony. Jazda nim po mieszkaniu i na zewnątrz to przyjemność. Oczywiście zebrałem wiele zarysowań na podwoziu, ale to normalne jak się jeździ po ostrych, betonowych odpadkach. Za kwotą do 200 zł jest to jeden z najlepszych wyborów. Ponadto uważam, że jest to świetny prezent dla faceta niezależnie od wieku. Na pewno jest to lepszy prezent niż multitool, który nigdy się nie przydaje, bo każde z narzędzi, które zawiera, jest niewygodne w użyciu. Dajcie znać w komentarzu, z ilu multitoolów składa się wasza kolekcja i czy taki gąsienicowy pojazd byłby dla was dobrym prezentem. Dziękuję wam za dzisiejsze wspólne testy i zapraszam do obejrzenia nagrania ze świetnym autkiem do amatorskich driftów. Trzymajcie się, cześć! Co robisz? Making of.